Nie chcę powiedzieć przez przypadek, ale była to bardzo spontaniczna decyzja. Generalnie wyniknęło to tak naprawdę na tydzień przed planowanym nagrywaniem już płytek, które miały być wysłane jako etap preeliminacji. Profesor w zasadzie tak zupełnie mimochodem zapytał mnie gdzieś tam, że nagrywamy płytki tam za tydzień, czy chcesz wziąć udział? Powiedziałem, no w sumie czemu nie? No i tak to wyniknęło w zasadzie z przypadku. No, wiadomo, że konkurs Chopinowski to jest w Polsce jedno w zasadzie z największych i najważniejszych wydarzeń muzycznych w ogóle, nie tylko pianistycznych, ale i muzycznych tego typu. Dlatego sam udział już w tym konkursie stwarza duże możliwości i promocyjne, i takie sprawdzenia się już na trochę innym poziomie, w trochę innych warunkach. No i wydaje mi się, że coś takiego to jest bardzo fajne i ciekawe, inspirujące doświadczenie i dlatego zdecydowałem się wziąć udział. Przede wszystkim w Polsce on jest dość specyficznie traktowany, bo wiadomo, że na arenie międzynarodowej może jest trochę inaczej postrzegany, ale w Polsce konkurs ma długoletnią tradycję i zawsze był traktowany z pewnym takim namaszczeniem i tak dalej, dlatego czuję się jakąś taką niepowtarzalną atmosferę, zresztą i nie jako uczestnik, ale też jako obserwator śledziłem wszystkie edycje, od kiedy pamiętam, czyli poprzednią, jeszcze poprzednią i jeszcze poprzednią i zawsze było to coś takiego, w zasadzie na co się czekało te 5 lat. To było coś i też pianiści w Polsce, nawet gdzieś tam na uczelni czy coś, to zawsze się liczy, że jeszcze mogę wziąć udział jeszcze w jednej, albo jeszcze w dwóch i to jest takie coś takiego, jakiś taki dosyć ważny punkt w ogóle w polskiej pianistyce i dlatego, nie wiem, zawsze czuję się jakąś taką specyficzną energię wokół tego konkursu. Takie już konkretne przygotowanie do konkursu zaczęło się w momencie, kiedy dostałem wiadomość, że płytka została pozytywnie odebrana, zaakceptowana. I pamiętam, że dla mnie, to było niedawno, więc w sumie był to dla mnie jakiś taki silny bodziec i w zasadzie wydaje mi się, że od czasu odczytania tego maila do dzisiaj zrobiłem, wydaje mi się, bardzo dużo i w ogóle zmieniło też się moje nastawienie do muzyki, do pianistyki w ogóle i do wykonawstwa i w zasadzie muszę powiedzieć, że te przygotowania bardzo dużo mi dały i w zasadzie nawet jeśli wszystko się skończy jutro czy pojutrze, to i tak tej pracy już nikt mi nie odbierze było to bardzo silnie motywujące przeżycie i wydaje mi się, że było warto. W Polsce przez długie lata utarły się pewne kanony wykonawcze, tradycje wykonawcze, które w zasadzie tak naprawdę sprawiają, że pianista wykonujący muzykę Chopina czuje na sobie tym większą presję i zamyka go to w jakieś ciasne ramy, a moim zdaniem wiadomo, że muzyka Chopina i muzyka każdego kompozytora, niezależnie od narodowości czy epoki, trzeba grać w sposób stylowy, dla danego gatunku, dla danego czasu. Ale pytanie, jak grać muzykę Chopina, moim zdaniem jest pytaniem bez odpowiedzi, bo każdy gra tą muzykę inaczej i wydaje mi się, że to właśnie jest piękne i wartościowe, że każde wykonanie jest inne i ma inne walory. Szczególnie wydaje mi się, pokazała to ostatnia edycja konkursu sprzed 5 lat, gdzie w zasadzie 4 pierwsze nagrodzone osoby, każda z nich grała zupełnie inaczej, ale w zasadzie tak samo fantastycznie i pianistycznie, interpretacyjnie i jeśli chodzi o wyobraźnię taką dźwiękową. Także wydaje mi się, że nie ma reguły i dobrze, że jej nie ma. Gdyby była, to wszyscy graliby tak samo i chyba by to było nudne, tak mi się wydaje. W byciu pianistą generalnie w byciu muzykiem jest jedna rzecz, która jest szczególnie trudna i tym się różni jakby od innych sfer działań artystycznych, jak na przykład malowanie, czy kręcenie filmów, czy coś takiego. Jeśli namaluje się obraz albo nakręci się film, to ten film jest i obraz też jest. I on może być dobry, zły, świetny, może być genialny, ale on jest i to jest jakby już pewna wartość sama w sobie. W byciu muzykiem rzecz jest o tyle trudniejsza, że nad różnymi rzeczami się pracuje, a i tak to, co się dzieje na scenie, to jest zupełnie inna rzecz i to po prostu jest tak niestała materia, że zawsze jest to
że to wymaga pracy i nad samym materiałem, ogarnięcie tego pianistycznie, interpretacyjnie, a potem jeszcze trzeba nauczyć się radzić sobie z tym na scenie, trzeba nauczyć się występować przed ludźmi i to jest obcowanie z tak niestałą materią, że może być to frustrujące i wydaje mi się, że to właśnie jest najtrudniejsze w byciu pianistą. Tak sądzę. Niesamowicie inspirująca sprawa, po prostu.